A co to, panie? Z parkingu nagrywasz? Tak, witam się z wami w kolejnym dniu. A gdzie jesteśmy? To zaraz zobaczycie. Ale na wstępie ja i mój pies Monia zapraszamy was do kolejnego odcinka. Jeśli jesteście ciekawi, gdzie jesteśmy, to stańcie z nami i sami się przekonajcie. Monio, gdzie jesteś? Powiedz, pierwszy raz jestem w takim dużym podziemnym parkingu. Tak. Widzowie, gdzie możemy być? Powiedzcie. Myślę, że tutaj się wszystko wyjaśniło. Tak, dla tych, co nie wiedzą, przyjechaliśmy do Włoch. Zapraszamy was na odcinek z Triestu. Buongiorno, Italiano. Jesteśmy tutaj przy takiej marinie, ala nie wiem. Zobaczcie, jaka piękna norweska perła. Ale całe piękno jest za nami. Budowle. Także całe piękno jest tam. Idziemy na razie do wody. Zobaczymy, może będzie się udało Monia chociaż zamoczyć mu łapki. Bo zakazu nie ma. Jest zakaz kąpieli, ale nie dla piesełów. A tam dwa inne. Też podobnej rasy. Najprawdopodobniej australijskie owczarki, ale też są tutaj. Jakby ludzie podróżują z psami. Nie spodobały ci się australijskie? Bo to nie bordery. Samo lubię. Nie spodobały mu się te dwa borderki. Ale chciałem wam powiedzieć, że to chyba jakiś znak. Żeśmy tu zobaczyli od razu Norwegian Pearl. Czyli pewnie do Norwegii można. A ja Norwegię chcę zrobić za rok. Także kto wie, że ona powiedziała, że takim już może płynąć. Więc kto wie. To jest chyba jakiś centrum deptak. Nie wiem, nie sprawdzam, ponieważ wiecie, mam Monia, psa, żona. Także jesteśmy bliziutko tutaj tego centrum. Nawet nie wiem, jak to się nazywa, ale pokażę wam. Zobaczcie. Tutaj czuć Italię. Flaga powiewa. Chyba widać flagę? Widać flagę włoską. Więc zaparkowaliśmy, jakby ktoś był ciekawy, zaparkowaliśmy na tym parkingu strzeżonym. Bo jak wiecie, we Włoszech lubią kraść, lubią wybijać szyby, rysować samochody, nie uważają, więc postanowiłem, że nie ma co oszczędzać 10-20 euro i zaparkowaliśmy, jak widzicie na początku filmu, na parkingu strzeżonym, ładnym, podziemnym. Taka ciekawostka, tutaj gdzie siedzimy, to jest największy, jak to było, żono? Największy plac w Europie. Największy plac w Europie, z otwarciem na morze, tak jak widzicie. I podobno bardzo warto tutaj przyjść wieczorem, ale nam się nigdzie nie śpieszy, więc może zostaniemy, chyba że będziemy mieli dość. Monia dostał wodę, aktualnie odpoczywa. Ale tutaj klątwy nie ma żadnej, więc jest dobrze. Najgorzej jest jak ma klątwę. Monio? Cała masa muzeów. Buongiorno, Italiano. A nie, ty nie Italiano, ty jesteś Border Collie. Pełno kościołów i... To w ogóle nasz pierwszy, nie, żono? Nasza pierwsza Italia, pierwsze w ogóle spotkanie z Italią, mimo że mamy w Italii znajomych, pozdrawiam serdecznie, znaczy znajomych, tak jakby siostrę moją tam swoją tak jakby siostrę i no i pozdrawiamy Kelka i całą Italię. Jesteśmy dalej, nie wiadomo co nagrywać, co wam pokazać, wszystko jest piękne, wiecie, no ale co się uda nagrać, to się uda. Film będzie długi, to będzie długi, a jak będzie za długi, to podzielę go na dwa kawałki, także Italią jesteśmy. No jaki będzie seans? Słucham? Jaki będzie seans? Słucham majtki na dnie morza. Słucha majtki na dnie morza w teatrze. W Trieście. Mi to przypomina 1/4 studni wielkiej, obcięta. No ale widać ewidentnie, że jest stare i że coś tutaj się dzieje. Także tutaj poszukiwania wykrywaczem nie wskazane. Tutaj widać, jak te auta zaparkowane, one są dosłownie tego, jak przekręcę kamerę.
A my wjeżdżaliśmy tędy i tak stromo i droga jeszcze taka. Ale żeśmy wjechali. No powiem wam, kilka koni trzeba tutaj mieć. Via de Castello, czyli droga do zamku. A wiecie, mi jest bardziej włoskiego się zrozumieć. Bo jak wiecie, no byłem w Hiszpanii, więc hiszpański jest troszeczkę podobny do włoskiego, także nie jest łatwo, ale idziemy zobaczyć tutaj, co jest za tą bramą. Nie wiem, w jakim miejscu się znajdujemy, ale na dole jest taka fontanna, nie funkcjonuje, ale tutaj widać jeszcze stare budynki, jak mieszkają, a tam morze i ten wielki statek norweska perła. Gdzie ma małżonka? No, Monia odpoczywa, małżonka zginęła. Słuchajcie, tutaj taka klimatyczna tarasy klimatyczne. Na tych tarasach znajduje się toaleta, ale nie o tym chcemy mówić, ale to jest fajnie zacienione. Jak jest gorąco, pewnie tu jest kupę ludzi. I takie ciekawe drzewo, co wygląda jak korzenie, które puściły liście. Nie wiem, czy widać? Widać na pewno. No. Ładnie. Słuchajcie, zabiorę was do toalety, bo mówią, że w Polsce jest taka zacofana i że no, że u nas jest jeszcze tak, wiecie, tak staro. Pokażę wam włoską toaletę. Ten, kto nie chce, niech nie ogląda przez 5 sekund, a ten, kto chce zostać, niech zostanie. Bo ja widzę coś takiego pierwszy raz. To jest włoska toaleta. Wiem, że to chodzi pewnie o higienę, bo jakby tu ludzie siadali tyłkiem i każdy to by tutaj panowało jedno wielkie ale tak wygląda toaleta włoska w Trieście. No, jak widzicie. Już dlatego wiem, czemu się ludzie zatrzymują u nas na tych mopach, bo na tych mopach jest po prostu pachnące czyściutko, wszystkie takie nowe, no a tutaj, jak widzicie, jest jak jest. Ale to nie jest narzekanie, po prostu wam pokazujemy, jak jest naprawdę. 3 krzesełka, Monio, dla ciebie, dla mnie i dla pani. Jakby ktoś chciał posiedzieć sobie, nawet nie wiem jak to powiedzieć, co to jest. To są tarasy takie do Tarasy, takie do Kiedyś oglądania, to były fontany, takie tylko że do odchodzenia nie ma widoku. dla- Widzowie, idziemy dalej, ale później pójdziemy do kawiarni, bo jest tu zabytkowa kawiarnia. Podobno jest bardzo dobra kawa, bardzo dobre opinie. A mi się marzy, wiecie, takie espresso, takie włoskie, italiano, bambino. To jest urokliwa uliczka. Mi się bardzo podoba. Z drugiej strony to wygląda tak. Tam jest latarnia, ale no, ma to swój klimat. Nie wiem, co jest tam z przodu, ale coś jest. Tu jest jakieś muzeum. No wiecie, ktoś jak lubi historię, to tutaj na pewno się odnajdzie. Ja historii nie lubię, ale przy żonie muszę. Także chodźcie, idziemy zobaczyć. To jest katedra XIV-wieczna. Tutaj wam wpiszę może nazwę, jak się nazywa, ale na pewno znajdziecie sobie, bo tu jest w koło jest bardzo dużo tych różnych zamków, kościółków, katedr. Także naprawdę tutaj jest co zwiedzać. Wiecie, z psem to się no nie wejdzie niestety, ale jest jak jest. Zawsze możemy zrobić zmianę. Pierw żona, później ja. Tam widać, nie wiem czy będzie widać, czy nie będzie widać. Pięknie powiewa włoska flaga. Widać. No, dobra. Idziemy do środka na zmianę. Może was zabiorę ze sobą. My z Monisiem czekamy na panią. Pani jest w tej katedrze, a my czekamy tutaj. Czekamy, jak pani wróci, to my pójdziemy. Słychać Monia? Słychać. Jest tutaj, szuka pani swojej. No, o, dzięki Monia. Także katedra wygląda pięknie z zewnątrz, a w środku, z tego co widziałem, to jeszcze ładniej. Idzie turystka. Zobaczymy, jakie będą wrażenia. I z tego po zdjęciach widziałem, że warto, nie? Wejdź, to znaczy ja się pomodliłam od razu, było 15, ale dawno minęłam, przykorzystałam. Jest tabernakulum po lewej stronie, nie na wprost,
specjalnie chyba jest w kościołach, gdzie ludzie przychodzą. To jest normalnie katedra, która funkcjonuje, msze się Ale warto? odbywają. Sam ocenisz, bo ja nie wiem jak, ty nie lubisz takich rzeczy, ale wejdź zobacz. Dobra, to teraz Akurat muzyka, akurat na organach. słyszeliśmy właśnie, no. To teraz idziemy my, raczej my, ja. Tak. Ja jestem zachwycony. Chyba dawno nie widziałem czegoś tak ciekawego. Katedry czy kościoła. No, katedry na pewno takiego nie widziałem. Człowiek by miał dłużej czasu, to by dłużej spędził, ale wiecie, no niestety nie uda nam się obskoczyć 3 państw i zobaczyć wszystko, ale tutaj jakie piękne 2 posągi. Jeden na 4 łapach, drugi na 2. A w ogóle strefa ogrodzona, chyba dla Żydów, bo po hebrajsku to ona mówi, tak? No to idź zrób, to idź. Także wam powiem co tam, ale widać, że tu jest... Ale chyba tak, żono, bo tutaj ci karabinierzy stoją, więc to musi być coś ważnego. Tak, już wiem, że tutaj jest coś ważnego, bo stoją panowie z pistoletami. Muzeum Karla Wagnera, czyli to jest chyba jakieś muzeum ważniejsze. Może jakiś obraz teraz mają, wystawę. Tak! A jest gwiazda żydowska. Muzeum. To jest muzeum tutaj. Ale dlaczego karabiniery tam się stoją? Zieloni? Dobra, wyłączę, bo mnie jeszcze video skasują wszystkie. Tak, widzowie, już się wszystko wyjaśniło, z jakiego względu tutaj stoją panowie. Z tego względu, że przecież tam się tłuką teraz. Tam jest przecież wojna, wiadomo gdzie. I no dlatego są służby wszelakie, tutaj widać też są kolejni karabinierzy, nie wiem czy karabinierzy, czy jak oni się nazywają, no ale z karabinami, także chyba karabinierzy. No, to już mi żona rozjaśniła, ale samo to, że tam muzeum było, także tak, było muzeum. I szukam tej kawiarni, dobra, szukam tej kawiarni, bo mamy iść na kawę, ale tu jest bardzo fajno, widać kawiarnia taka w starym stylu, może tutaj. I oczywiście jak Włochy, to wiadomo co, skutery, wszelakie skutery, także słuchajcie, mało bardzo rowerzystów jest tutaj, nawet nie ma ścieżek rowerowych i ani jednej nie widzieliśmy w sumie hulajnogi, ale skutery naprawdę tutaj wszyscy skuterami i w sumie to jest chyba najlepszy środek transportu i tak naprawdę nie patrzy się tutaj, wiecie, na samochód, żeby był no, żeby był nowy i tak dalej, bo zobaczcie jak oni parkują. Tam jest dosłownie na centymetr. Także Fiaty, Smarty, wszystkie małe samochody. Wiadomo dlaczego już robią Włosi swoje małe autka. Szybkie zerknięcie, jaki tutaj szum i tłum. A my idziemy w lewo. My idziemy w lewo. Idziemy na kawę do starej kawiarni. Podobno ma bardzo dużo opinii, więc idziemy spróbować kawę włoską. Tylko nie pytaj o kawę americano. Słuchajcie, teraz wchodzimy do kawiaren, gdzie są kawiaryje. Panowie policjanci, może widzowie, ale wątpię. Ale tutaj widać jak spędza się czas w takim miejscu, gdzie no słońce nie dochodzi. Odwrócę wam kamerę i pokazuję. Zobaczcie, kawiarenka za kawiarenką, stoliki i wszędzie tylko kawę, woda, lody. Im się nigdy nie śpieszy. Dlatego pewnie żyją dłużej niż my Polacy. Widać ten spokój taki. U nas człowiek zapracowany, wiecznie zabiegany. A tu wszystko tranquilo, tranquilo. Albo jak to się mówi po włosku. I? Widziałeś, że się mąż zaprowadził? No. Szukamy, idziemy do kawiarni innej, ponieważ tamta co chciałem była zamknięta, ale jest jeszcze jedna
stara, także idziemy do jeszcze jednej. Specjalnie wybrałem taką z klimatem, podobno z I wojny światowej. Chodzi mi, że klimat taki tam jest. Jesteśmy w pięknej, zobaczcie, kafeterii. Jest to kafeteria z I wojny światowej, w stylu I wojny światowej. Jest to kafeteria z księgarnią. Pytaliśmy się, czy możemy wejść z psem. Pani powiedziała, że tak, a tylko, że nie może na kanapie. Chyba, że źle zrozumiałem, ale to już trudno. Słuchajcie, gdzie widzieliście jeszcze taki motyw, że jest gazeta? Teraz jeszcze czegoś takiego nie praktykuję, słuchajcie. Gazeta, kaweczka i pije. No coś pięknego. Szliśmy do tego baru Ekstra 1 km. Słuchajcie, zobaczcie, jakie to są smakołyki przeróżne. Żona sobie wzięła jakieś ciasto, ja nie brałem. Ale słuchajcie, tutaj zobaczcie. Normalnie można sobie z książkami posiedzieć, poczytać, co się chce, pewnie jeszcze kupić. Cudownie, bardzo ładnie to wygląda. Powiedzcie, że nie, ale moim zdaniem numer 1. Wcale nie jest drogo, bo kawa 5,50, taka espresso podwójna, bardzo ładnie. No, sympatycznie. Meniusiu, zestresowany. Ja nie wiem, czym wy się stresujecie, ludzi. Ja się w ogóle nie stresuję. Moniusiu, nie. Zobaczcie. Mam nadzieję, że pani mnie zwróci uwagę. A jak zwróci, to usunę najwyżej. Ale jest pięknie. Zobaczcie, Moniu, na podłodze, ale zobaczcie, jakie piękne krzesła. Przyszła podwójna. Żona sobie wzięła macchiato. Po czym poznać dobrą restaurację czy kawiarnię, że dają do kawy wodę, no i ciasto. Wygląda dobrze. Bez jaj, ale jak się pije, miesza się tą kawę. no, to jest kawa. Chyba się miesza. Naprawdę czuć. Chyba pierwszy raz piję taką kawę. Nie z tego względu, że pojechałem do Włoch. Nie. Monia wyczuł sklep Monregan dla piesełów. Po prostu już chce wejść. Monio! Ale my tu nie idziemy, no co patrzcie, co za menda, wyczuł coś. Chodź. Nie. Idziemy na pizzę, tu nie ma pizzy. Chodź. Moja. Co za menda. Chyba dziewczynka. Ale piękna. Chodź. No ci spodobała Włoszka. No. Adesso anche tu sei pronta a giocare, vero? Widzowie, dzisiaj pech. Pech. W jednej co byliśmy kawiarni, to się okazało, że jest zamknięta, tam gdzie chciałem tą kawę wypić, ale trafiliśmy do tej drugiej, też była fajna. Również teraz wybrałem najlepszą pizzerię i od drugiego mają jakieś tam ferie, więc jesteśmy w pizzerii, zamówiliśmy sobie, tylko że mamy godzinę, pan powiedział, bo rezerwacja tutaj, chyba ten stolik, ale myślę, że nie. Także zjemy, wzięliśmy sobie pizzę i piwo.
Zobaczcie, dla Monia to jest też stres, no to jest myślę, że większy stres niż dla nas. Dlatego ma rozdwojenie tyłka znowu. A wiecie, tyle ludzi, tyle zapachów tutaj, więc no, tak to jest. Wszyscy się też stresują. No. Ty masz chyba z frytkami, ale... Także pamiętajcie, bez keczupu. Widzowie, to jest tak pyszne. To jest coś niesamowitego. To ciasto, te dodatki, to wszystko pasuje do siebie. Tego jak Włosi jedzą pizzę u nas, to się śmieją. Moja pierwsza prawdziwa włoska pizza. Albin Makłowicz. Prima. Do tego Angello. Zostawię wam namiar tutaj. Mi smakuje żonie niezbyt, ale żona ma z kartoflami, z frytkami. Ale bardzo, bardzo na to. Jak wybija z pizzą. A, chyba się nie udało. 4 sztuki niósł. Ale wiem, czemu żonie tak nie smakowała jej pizza jak moja. Żona ma tylko ser, ziemnioki i kiełbasę. Nie ma tego spodu, tego pomidorowego, dlatego nie poczuła tej pizzy włoskiej. Jedzone, popite. Zapłaciliśmy 36 euro za 2 pizze, piwo i do tego jeszcze wyszło, nie wiemy co dokładnie to znaczy, ale chyba napiwek lub za stolik Miejsce, nie, to jest miejsce przy stole. 2 razy po 2 euro, więc 36 euro nas to tam wyniosło. się inaczej. Bo we Włoszech, z tego co się przeczytaliśmy, napiwków się nie zostawia prawie że w ogóle, Bo jest w rachunku. bo jest w rachunku już doliczone, także oni sobie doliczają sami. Dobra, Chyba, idziemy że chce się bardzo komuś dać. dać zabaw, bo szczególnie, bo był miły, to wtedy można, ale nie ma obowiązku. Chyba od 19 tu zaczyna się życie, bo jak żeśmy usiedli, to nagle gromada przyszła, nam się trafiło, był stolik wolny. Posadziliśmy swoje szanowne polskie tyłki, a pan powiedział, że mamy godzinę czasu, to nam się trafiło. Chyba, że tutaj tak jest, że no po prostu liczy się godziny. Więc my To wiedział, że mamy godzinę? tak, no. To ja nie ten. Ale mi Włączam? smakowało, mi smakowało bardzo. Monio włoską pizzę też musi spróbować. Bardzo głośno i mruga światło, nie wiem czemu. Chyba muszę odświeżanie zmniejszyć. Gdzie Monio idzie? Do Fontanelli. Chciałem zobaczyć, jak wyglądają Włochy nocą. Więc idziemy jeszcze na ten plac, gdzie byliśmy na samym początku. Tak, Monio. Idziemy na ten plac i będziemy powoli wracać do domu. To mamy jeszcze 2 godziny drogi, więc no kawałek jest. Jeszcze musimy wrócić, a jutro ostatni dzień w sumie i nasza przygoda się kończy. Panie, tutaj pani z piersią, z piersiami nawet. La Venezia! Tylko, że nie w tym miejscu. Wenecja Ale zobaczcie, jaki to jest piękny urok. Czemu jest taka mgła? Nie wiem, chyba jaki jest urok tutaj wieczorem. Łódki stoją sobie. Światełka. Ci
cisza, spokój. No oprócz tych samochodów, ale... What? Sì, signorita. Signora. Buongiorno. Nie, buongiorno już nie. Amore mio. Jak się podobało pani? Nie muszę wszystkiego całemu światu obwieszczać. A, bo cię głowa boli. Tak. Dobra. Semaforo verde. Zobaczcie ten statek jeszcze raz, jak pięknie wygląda wieczorem. Jak Titanic, ale dlaczego warto przyjechać do Triestów wieczorem? Zobaczcie, co tutaj się dzieje. No pięknie, wiecie, tutaj na kamerze będziecie mieli rozmazane te światła, ale jest przepięknie. Robi to wrażenie, więc warto tutaj przyjechać albo zostać do wieczora, jak my żeśmy zostali, no bo jest tutaj fantastycznie. Słupki niebieskie, tam pewnie gdzieś restauracje, siedzą, rozmawiają, piją winko. Bardzo ładnie. Jeszcze zrobię zdjęcie, może mi się uda, tego statku, tutaj tego, a my idziemy dalej i zaraz do auta. Słuchajcie, popatrzcie jeszcze sobie z bliska wieczorem, jaka tu atmosfera. Uno quedaba tocando de por vida en ese partido. No Niesiu, musimy teraz po włosku rozmawiać. Ale pytanie, czy tam ktoś śpiewa, czy tam się ktoś drze. Ale to już będzie ostatni odcinek. To miał być przedostatni odcinek, a czy miał być już tamten ostatni. Monia, nie rób tu kupy, bo masz zemstę. Ale wyszedł jeszcze jeden. Dzisiaj się urodził plan, żeby tutaj przyjechać, więc przyjechaliśmy. Prawda? Prawda, Zadowolona? bardzo. Tylko jestem oszołomiona tą ilością ludzi. Bo za dużo chcemy zobaczyć, Tak, tak. ale powiecie, że jest brzydko. Tylko tak nie ma dużo ludzi, tylko panie. No nie ma, nie ma. Bo już po urlopach prawie, że... Alejkę, co wyszliśmy tam, gdzie te restauracje są, tam poszliśmy też. Tylko, że chodzenie. Ale nie jest. To ja przecież chciałam. To był twój pomysł, twój! No, Dobra, nie zanudzam was. Zrobimy jeszcze może jedno zdjęcie i idziemy do auta. Żegnamy się z widzami z tego pięknego miejsca. Żegnamy się. Jak powiedzieć po włosku do widzenia? Arrivederci? Arrivederci, bambino. Także arrivederci nasi subskrybenci. Fajnie, że byliście z nami. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz. I co? Jedziemy. Jedziemy. zapraszamy was. Jest. Warto, tylko zostańcie jeszcze na wieczór, bo jest pięknie. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Ciao! Pani, tutaj bilet to masz w jedynkę. Co mam? No bilet burz. Zaraz wyciągam kartę. A po co? To nie musiałem też gotówkę. Przecież nie można tu chyba nawet kartą. Gdzie masz kartę? Gdzie chcesz kartę wsadzić? No wkładaj. Tu masz kartę. No dobra, wkładaj. I wyciągnie zaraz kartę. O la madre, Tak, jakie ty pariat. 17,60. 17,60. Wiem jak to działa, bo przecież płacę w szpitalu, wyciągnę to. Oczywiście jest... Przytknij, nie musisz wkładać. E questa, produzione. Produktujemy. Brawo. Buon viaggio. Jedziemy.
Idziemy. Widzowie, za parking 17,60. Ale 17,60 lepiej zapłacić, jak stracić szybę. Por favore, 5 minutos. Nie, bo jest napisane minus 3B. A my byliśmy? Też na minus 3B. Robiłam zdjęcie. No to tutaj, tylko tam dalej. Aha. 7 samochód. Tu, Szukamy samochodu. tu jest samochód. No to ja robiłam Amore zdjęcie mio. tego. No myśmy szli tu w tą stronę. Tu. Monio. Obrót! Obrót! Leżeć! Turlaj! Turlaj! Moniusio! Bo nas tu wygoniusią. Szukamy auta. Gdzie jest BMA? Widać dupkę? Monio? Tutaj? Czekaj. Się okaże, że nam... Czekaj. Stój. Że nam zajebali auto. Chodź. Nie, na pewno nie. Jest! Jest! Tak, Monio. Tym kończymy nasz odcinek już naprawdę. Monio wchodzi do auta. Trzymajcie się. Do zobaczenia w Niemczech. Cześć.